Witam! Dzisiaj chciałybyśmy opowiedzieć o tym, jak to jest trzymać papugi różnego gatunku ze sobą, a także jakie to niesie za sobą konsekwencje i odpowiedzieć na pytania, czy warto to robić i czy to jest bezpieczne. Zacznę może od przedstawienia moich podopiecznych. To jest afrykanka ognistobrzucha Kisi, a to jest rudosterka zielonolica Sigrid. Oprócz nich mieszka tu jeszcze para aleksandret śliwogłowych, para nimf i 5 papużek falistych. Pierwszego dnia lata przyjechała Kassandra. Jest to nimfa perłowa. Jest bardzo odważna. Nie boi się większych papug od siebie. Jest sprytna i zaradna. Bardzo lubi poznawać nowych ludzi, ale jednak do papug trzyma odrobinę dystansu. Pod koniec października przyjechała tu Kisi. Miała wtedy około 4 miesięcy. Szybko zaprzyjaźniła się z drugą papugą i nie miała problemów, żeby ją zaakceptować. Mieszkały wtedy jeszcze w osobnych klatkach, ale często się odwiedzały. Kisi to przekręcenie kiwi. Pomyślałam, że bardziej do niej pasuje, ponieważ często się obraża i siedzi nadąsana, a wtedy mówimy, że kiśnie albo źle się skisiła. W styczniu kupiłam partnera dla Kassandry, żeby nie była samotna. Wariant to białogłowy szek. W czerwcu skończy 3 lata. Jest bardzo spokojny i raczej wycofany. Nie lubi hałasu, gwałtownych ruchów, ani kiedy ktoś zakłóca jego spokój. Bardziej lubi samotność, ale żeby być spokojnym, musi widzieć swoją partnerkę. Następnie była urocza parka falistych, zakupiona przez moją mamę 1 dzień po przyjeździe Wariana. Niebieska samiczka i zielony samczyk. Samiczka to płotka, najstarsza z falistych. Gdy ją pierwszy raz zobaczyłam, skojarzyła mi się z małą, ruchliwą i trzepoczącą się rybką. I tak już zostało. Niestety swojego zielonego kompana straciła. I od tamtej pory zrobiła się z niej okropna samotniczka. Tak, siedzi z innymi falistymi, ale raczej trzyma się z boku. Pod koniec stycznia została kupiona jeszcze 3 faliste. 1 para i 1 samiec dla płotki. Zadzior i Ciri stanowią tą parę, natomiast ten samiec to Duchal. Przy doborze imion pomagały mi też siostry. To one wymyśliły imię dla Kassandry, Wariana i Ciri, inspirując się postaciami z bajek, które oglądają. Ja wymyślałam całą resztę. Zadzior otrzymał swoje imię dzięki zawadiackiemu wyglądowi. Czasem mówi się też na niego grubas. Duchal jest biało-niebieski i dlatego wygląda jak duch. Duchal nieustannie próbuje zdobyć serce niebieskiej płotki. Czasem idzie mu lepiej, a czasem gorzej. Ale on nie martwi się, ponieważ kiedy mu nie wychodzi w podrywie płotki, idzie do swojej drugiej dziewczyny Sigrid. Taki z niego jest Lovelas. Od tamtej pory faliste zaczęły mieszkać razem z nimfami w jednej klatce, a Kisi mieszkała sama w swojej. W połowie lutego przyjechali tu jeszcze Albinek i śliczna Łusia Malusia. Albinek nazywa się tak, ponieważ jest albinosem. Niestety Łusia przyjechała od hodowcy chora i pomimo wielu prób nie udało jej się uratować. I Albinek nie ma partnerki. Ale nie ubolewa nad tym strasznie. Ma jeszcze dużo towarzystwa. A zdąży jeszcze sobie kogoś znaleźć, ponieważ to na pewno nie była ostatnia falista, którą kupiłam, a on jest jeszcze bardzo młodziutki. Po ostatniej parze falistych przyszedł czas na Sigrid. Miała 3 miesiące, kiedy przyjechała. Sigrid to nordyckie imię oznaczające temperamentną, przyjazną i kompetentną dziewczynę. Ale my zazwyczaj mówimy na nią w skrócie Siglo. Od początku była z niej szalona głowa, dlatego nie dogadywała się dobrze z nimfami. I wtedy to Kassandra i Warian postanowili, że przeprowadzą się do kogoś spokojniejszego. Wybrali Kisi. Sigrid nie protestowała. Kisi i Duchal to najlepsi przyjaciele Sigrid. Staje ona na głowie, żeby robić z nimi co tylko się da, ale ani Duchal, ani Kisi nie przepadają za wspólną zabawą w trójkę. Ostatni z tego pierzastego towarzystwa to Śliwka i Aleksiej, Aleksandryty śliwogłowe. Urodzili się w lutym, a przyjechali do nas w maju. Śliwka nosi takie imię, ponieważ ma śliwkowy kolor głowy. W końcu to Aleksandryta śliwogłowa. A Aleksiej to rosyjska forma imienia Aleks, idealna dla Aleksji. Są bardzo spokojni i eleganccy. Bardzo lubią wdawać się w różne dyskusje z falistymi i potrafią tak sobie z nimi ćwierkać przez długie godziny. Ani Aleksiej, ani Śliwka nie mieli problemu z dostosowaniem się do nowego otoczenia. Lubią wszystkich po trochu, a swój dzień spędzają na szukaniu nowych kryjówek i zakamarków, które mogliby się wcisnąć. No a Sigrid oczywiście razem z nimi. Tylko Kisi była ręcznie karmiona. Ona jest moim malutkim zielonym skarbeczkiem i moim oczkiem w głowie.
Sigrid sama się oswoiła, nawet na początku nie była nieśmiała. Od razu zaczęła do mnie przychodzić i szukać, co mam dla niej smacznego. Ale jednak nie dałaby się pogłaskać. Kassandra też czasami przyjdzie na rękę, ale musi mieć na to ochotę. A już w ogóle nastrój musi mieć wyśmienity, żeby dała się pogłaskać. A to się rzadko zdarza. Nie próbuję oswajać reszty, bo wiem, że to raczej niewykonalne. Skoro mają swoich ptasich przyjaciół, nie potrzebują ludzkiego towarzystwa. Wszystkie mieszkają w jednym dużym pomieszczeniu w domu, gdzie mają 2 klatki, do których wchodzą tylko, żeby zjeść w ciągu dnia i na noc, żeby spać. Każda papuga zna swoje miejsce. Same ustaliły ze sobą, kto z kim będzie mieszkał. I tak Senegalka mieszka razem z nimfami w jednej klatce, a cała pozostała reszta razem ze sobą w drugiej. W ciągu dnia drzwiczki klatek są cały czas otwarte, żeby mogły swobodnie wchodzić i wychodzić. Swój dzień spędzają na pielęgnowaniu swoich piórek, lataniu i niszczeniu różnych przedmiotów. Czasami zdarzają im się małe konflikty, bo każdy ma swoje własne zdanie na określony temat i nie jest przyjemnie, kiedy ktoś inny je zakwestionuje. Jednak nigdy na szczęście nie zdarzyło się tak, żeby ktoś się nad kimś znęcał lub urządzali jakieś walki. Najczęściej spędzają czas w towarzystwie tych, których zwyczajnie lubią. Na przykład Sigrid, dla której wciąż szukam partnera, bardzo lubi przytulać się do falistych lub którejś z Aleksandryt, a najlepiej to do obu z nich. Nimfy z kolei nie lubią, kiedy ktoś zakłóca ich spokój, dlatego wolą trzymać się mniej ruchliwych ptaków, takich jak Kisi, która jest oazą spokoju, albo Aleksandryt. Nimfy nie przepadają szczególnie za Sigrid, która doprowadza ich do istnego szału, dlatego starają się unikać z nią interakcji. Tak samo Sigrid nie przepada za nimfami, bo w jej mniemaniu są strasznymi nudziarzami. W tym roku jeszcze nie planuję im wstawiać budek lęgowych, lecz chodzi mi po głowie taki zamysł. Jeśli już bym to zrobiła, to przeniosłabym delikwentów do innego pokoju, żeby zapewnić im spokój. Uwielbiam patrzeć, jak rozwijają się między nimi różne relacje i jak pomimo różnic między sobą potrafią znaleźć w innych cechy, które mają wspólne i zaprzyjaźnić się ze sobą. Uważam, że obserwacja papug różnych gatunków jest ciekawsza niż tylko jednego, ponieważ nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. Czy większy zaprzyjaźni się z mniejszym, a może szalony ze spokojnym, a może w ogóle się nie zaprzyjaźnią. Na szczęście u nas na razie nic nie wskazuje na to, żeby między którymiś z nich rodziła się nienawiść. Zaobserwowałam też, że to między papugami swojego gatunku jest więcej sprzeczek niż między mieszanymi relacjami. Czy poleciłabym trzymać różne gatunki papug ze sobą? Myślę, że tak, o ile będziemy dobierać je z głową i rozsądkiem. I nie chodzi tu tylko o gatunki, ale także o ich indywidualne charaktery, bo każdy ptak ma swój własny charakter i jest niepowtarzalny. Każdy jest wyjątkowy na swój własny sposób.